Dzień dobry kochani. Dzisiaj całą noc padało i tak trochę wczoraj cały dzień padało, dzisiaj całą noc padało i już nam namiot od środka zaczyna być mokry po prostu, nie pada nam jeszcze do środka deszcz, ale już zaczyna wychodzić ta wilgoć. No i tak nam brakuje tego słoneczka troszeczkę. Dzisiaj jesteśmy sami ze szkodnikami, z Weroniką i Tomkiem i zamierzamy dzisiaj pojechać nad jeziorko, nad lodowiec, zobaczyć, a następnie kierujemy się w stronę Bergen i tam jutro zamierzamy pozwiedzać. Także pakujemy swoje manatki, pakujemy maluszka, zrobiliśmy sobie śniadanko, no i ruszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci się spało? Zimno troszeczkę, chociaż nie, zimno było jak wstaliśmy. Tak? No, nie, w nocy nie było zimno, znaczy Jak nie się było. namiot sprawuje? No 2 dni leje i jest wszystko mokre, ale namiot w środku jest suchy. Jest mokro, ale jest sucho. Jest wilgotny. Ścianki są wilgotne, ale to jest nasza wilgoć, tak? To jest wilgoć, którą my sami produkujemy, która jest w powietrzu i ona się osadza na ściankach. Ale teraz wszystko jest słodkie, więc wydaje mi się, że za to się płaci za te namioty. Jedynie co żałujemy to nie, że nie wzięliśmy Webasta. Jakbyśmy wzięli Webasta, to by było super. I cieszymy się, że nie wybraliśmy jednak tej trasy, którą planowaliśmy na samym początku, o czym może nie wiecie, bo planowaliśmy na samym początku przejechać w ogóle wokół całego Morza Bałtyckiego, znaczy wokół morza, no tak, wokół morza całego, czyli pojechać dalej do góry, w stronę Nordkap, potem zjechać w dół i tak. No, więc cieszymy się, bo jednak nie jesteśmy na to przygotowani i nie dalibyśmy rady, wzięliśmy Webasta, musielibyśmy się zaopatrzyć dużo więcej ciepłych ubrań. No, więc mogłam ci pomóc, ale dobra, mamy nauczkę na przyszłość. Mamy nauczkę na przyszłość, że Webasta lepiej mieć, albo nawet nie tyle chodzi o to, co lepiej mieć, czy nie mieć, tylko może i lepiej przemyśleć i jak ktoś mi radził przed wyjazdem, żeby lepiej wziąć może Webasto. Ja powiedziałem, gdzieś tam będzie ciepło. No i nie ma ciepła. No, aktualnie mamy nie mamy dwóch, ale tam tak pogoda pokazuje, że jest w okolicach zera. Teraz już chyba będzie trochę cieplej, może tak będzie, tak 4 stopnie, 5, nie wiem, coś tego typu. Musimy się zaopatrzyć w termometr, to jest kolejna rzecz, którą musimy kupić. Taki fajny, stary. O nie! Czemu się tam wzięło? To nie przejechał. Znaczy jakby się cofnął. Wokół lodowca, do którego właśnie jedziemy, znajduje się wiele wspaniałych jezior, które są przez niego zasilane. To, obok którego właśnie je przejeżdżamy, pomimo swojego piękna, ma bardzo tragiczną historię. Może to Was zdziwi, ale miały tu miejsce 2 fale tsunami. Pierwsza z nich miała miejsce w 1905 roku. Do jeziora wpadło około 870 000 ton głazów i kamieni z wysokości około 500 metrów. Wywołało to falę o wysokości około 40 metrów. Kolejna fala miała miejsce w 1936 roku. Była ona spowodowana oderwaniem się części góry, która wpadła do jeziora z wysokości około 800 metrów. Spowodowało to jeszcze większą i jeszcze bardziej niszczycielską falę tsunami
o wysokości 70 metrów. Do dziś na dnie jeziora spoczywa wiele ofiar tamtych wydarzeń, a okolica nie została ponownie zamieszkana. Tak wygląda temperatura naszego silnika. Jest malutko. To są maluszki, no. Zimno po prostu. I co? No, mi się wydaje. No. Ty tam. To jest droga prywatna, No. na 70 kroków za przejazd, nie? No. Ale płaci się po wyjeździe, bo musi nam sczytać tablicę, że przejechaliśmy tą drogę. Aha. Na stronie upark.no. Tam ma być gotowy. Okej. Pojedziemy, nie? No oczywiście. Pięknie jest. No. Nie, Prosta droga, nie? jedź. Co ciekawe, bezpośrednio do jeziora wpływa wodospad łącznej wysokości 818 metrów, co czyni go jednym z najwyższych wodospadów na Ziemi. Dosłownie po drugiej stronie znajduje się jeszcze jedno bardzo ciekawe jezioro, które ma 514 metrów głębokości i tym samym jest najgłębszym jeziorem w Europie. Maluszku, czy ty kiedyś widziałeś lodowiec? Ale droga. Lodowiec, który właśnie widzicie, jest największym lodowcem w kontynentalnej Europie. Większy od niego znajduje się tylko w Islandii, w niekontynentalnej Europie. Najwyższy szczyt na lodowcu ma wysokość 2083 metry, a ogólna powierzchnia lodowca wynosi 487 km². Jego grubość w niektórych miejscach wynosi nawet 600 metrów. Podoba mi się w Norwegii to, że te miejsca są takie dzikie. Kochani, oczywiście ja sobie wczoraj kupiłam kurteczkę na przecenę. W ogóle myślałam, że 220 kosztuje. Koniec końców zapłaciłam 180 złotych. I czekajcie, o. No i Kuba po prostu tak stwierdził, że ja sobie coś kupiłam i w ogóle to on musi teraz też coś sobie znaleźć. I on sobie taką fajną kurteczkę z futerkiem. I oczywiście zobaczył sklep z przecenami i pierwsze co to po prostu hamulec i skręcił, więc także... No ale i tak musimy czekać na nich. Tak bym tu nie stanął. No a szkodniki nam gdzieś tam zjechali na bok, zauważyli łazienkę, której my nie zauważyliśmy. Mówimy, dobra, to już jedziemy dalej, no ale sklep z przecenami. No może coś znajdziesz akurat.
ładna. Jesteśmy we Forde. Podobno jest to najbrzydsze miasto w Norwegii. Przez Norwegów, tak oni uważają. No. Idziemy dalej, bo mamy jeszcze czas. Jedziemy w stronę Bergen. Gdzieś się zatrzymiemy po prostu na nockę, bo na pewno dzisiaj nie dojedziemy do Bergen, bo to jest za dużo. No ale jedziemy po prostu. Nie? Nie. No jedziemy. Ja już kończę jazdę. Ty już kończysz jazdę? Nie, tu jest centrum handlowego. No tak, jest centrum handlowe jakieś. Nie wiem, czy jest takie brzydkie to miasto, czy co? Moim zdaniem nowoczesne. Takie nie w stylu Norwegów, może przez to. Ze krzaka złapie i dopycha. Jak masz sznurka dużo, to tam wejdziesz i tu naciągniesz. Chyba. Boże, jeszcze się powoli. Jedno zakrzem kupiłem sobie. Ale to będzie fajne. Ja się ubieram. No risk, no win. Hello. Pan powiedział, że nie jest stąd, on to zaparkował i jak na razie to nie dostał mandatu. Więc ryzyko jest małe. I ryzyko jest minimalne. Będąc w Bergen, skorzystaliśmy z aplikacji Too Good To Go, czyli aplikacji, w której możecie kupić jedzenie, które może się zmarnować. Plus tej aplikacji jest taki, że możecie kupić naprawdę dobre jedzenie za mniejszą kwotę, ale minus znowu taki, że nigdy nie wiesz, na co trafisz. Mam margaritę. No dobra. Nie narzekaj. Nie chcesz? Co to jest? Nie wiem, kosztuj. Nie, super. Pewnie jakieś... Nie będziecie stać na takie luksusy, dlatego mówiłam spróbuj. Trzymaj. Nagram do góry nogami. Nie. Podejrzewam, że to jest jakiś renifer. Słodkie, czuję miód. Słuchajcie, Słodkie. No. zamieniamy się kubkami i idziemy jeszcze raz. Ale my jeszcze nie byliśmy. Chcesz spróbować? No. Na pewno? Co, że dobre? Jest. Idę! Caro, prima, va. Co? Maybe I'll go wait by the bakery if there's a chair. Przez taką czapę Taką pierwszą. Powiem Ci tak, kochanie. Jak przyjedziemy tu kiedyś w zimę polować na zorzę polarną i będziemy jechać na Nordkap, możesz sobie kupić.
Dobra. Ale siarny tu przyjazny z dziwnym, wiesz? Nie malułem. No nie na maluchem, ale na nordka. Nie ma opłat do malucha z kolcem. Ale tylko nie dlatego. maluchem. Tylko dlatego. Jesteśmy w Bergen. Bergen jest drugim co do wielkości miastem w Norwegii, zaraz po Oslo. I on przede wszystkim słynie z takich drewnianych domków, które tu jeszcze zostały po takiej wiosce portowej, można by tak powiedzieć. Właśnie od handlu i od portu tutaj się zaczęła ta miejscowość bardzo szybko rozwijać. Kiedyś tu nawet królowie mieszkali z Norwegii, więc tutaj jest takie bardzo historyczne miasto. Jest tutaj duże muzeum, w ogóle jest tutaj też Muzeum Trądu, jakby kogoś to ciekawiło. I co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, i prawdopodobnie jest to najbardziej, gdzieś tam wyczytaliśmy, że to jest najbardziej deszczowe miasto w Norwegii. Co się zgadza, bo pada. Marysia? Co myślisz? Aha, ty mnie nagrywasz? Myślę, że Bergen jest bardzo ładna, szczególnie ta stara dzielnica. Tutaj jest bardzo dużo takich ładnych, starych, drewnianych domków. Mają bardzo ciekawą konstrukcję, bo większość z nich jest krzywa i to jest podobno jakieś takie ich tradycyjne w ogóle budownictwo, tak to mogę nazwać. Bardzo tu jest ładnie, bardzo ciekawie, dużo kolorków, dużo się dzieje. Jest też bardzo dużo ludzi, ale to w ogóle ta atmosfera tutaj jest, te domki powodują takie wyciszenie bardzo ciekawe, więc ogólnie jest fajnie. Idziemy na kawę, bo ja czuję ten cynamon i... Ja poczułem, jak ten cechy teraz chodzi. Pokaż twój świeży zakup. No, Kuba w końcu znalazł swoją wymarzoną kurteczkę w Bergen. Tak. Tu jest taka cała uliczka z sklepami z pamiątkami no. i z w ogóle ubraniami i tak dalej. I odwiedziliśmy każdy. Nie każdy. Każdy. Ja i Tomek chcieliśmy. Ja kupiłem. No, a Tomek jeszcze z Weroniką. Jeszcze poszli do jednego sklepu. I co? Idziemy jeszcze odwiedzić norweskiego maka. Tak. I ruszamy dalej w góry już Będziemy jechać w stronę takiej Oslo. miejscowości, znaczy w stronę Oslo, ale zatrzymiemy się jeszcze dzisiaj w jednej. Znaczy to nawet nie jest miejscowość, tylko takie miejsce z wodospadami. No i tam chyba gdzieś w okolicy będziemy szukać miejscówki na spanie. Oj, tam, nie Tu jest mak. do drugiego maku. Aha, no dobra. No. No, Fajnie, 120 zł ta kurtka kosztowała. nawet nie, was mniej. 115 chyba z banku mi zeszło. No to Więc jak tak, na softshell to kosztowała. u nas za tyle nie kupię nawet używanego. Także spoczko. Naprawdę fajnie. W Norwegii istnieje również jeden z najdłuższych tuneli na świecie. Ma on długość ponad 25 km, a w jego środku można podziwiać różne efekty świetlne, tak aby kierowcy nie czuli się źle podczas jazdy. My nim nie jechaliśmy, natomiast podobno wygląda on bardzo podobnie do tego, który my aktualnie przejeżdżamy, a który ma nawet w sobie rondo. Wyjechaliśmy z Bergen i tak jak wyjechaliśmy, tak się odłączyliśmy od Skody, ponieważ oni jadą bezpłatnymi drogami, a my płatnymi
I różnica jest taka, że my nie jedziemy górami, tylko tunelami, które są płatne, a oni jedą górami i no stwierdziliśmy, że jak już zapłaciliśmy, to jedziemy sami. No i mamy się spotkać nad wodospadami. No i tak sobie właśnie uświadomiliśmy, że pierwszy raz w ciągu całej naszej podróży zostaliśmy sami. Ale mamy się tam z nimi spotkać i mieliśmy się też spotkać z karetką, ale zobaczymy. Może się uda, może nie. Drapaliśmy się dzisiaj na kolejne szczyty i jedziemy coraz wyżej takimi tunelami. Tu jest kolejny. Aż się za nami korek zrobił, no powiadomo, no jedziemy ile? Z 20 na godzinę, 30. I zatrzymaliśmy się też, żeby trochę ochłonął silnik, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. Przepięknie tu jest, naprawdę jest pięknie. Ogólnie to drapujemy się na wodospady i gdzieś tutaj już w okolicy będziemy spać. Natomiast podobno nic dzisiaj i tak nie zobaczymy na tych wodospadach, no ale zobaczymy. Zostały nam 4 km jeszcze do nich i coś obawiam się, że to będą najdłuższe kilometry z całej trasy. Pięknie, ale jest zimno. Jest strasznie zimno, jeszcze wyszłam bez kurtki. It was a dream of people in Czech Republic who had the cottage, the weekend house. Zimno jest strasznie, no. A tak się zastanawiałam, kurczę, czeska wycieczka na motorze, nie? Nie, Skoda. Ciekawa jaka będzie reakcja. Jak jechaliśmy w ubiegłym roku przez Czechy, to wszyscy na nas trąbili i machali. No, To tak jak zobaczyć malucha w Polsce, tak, dokładnie tak. Trzymy trąby tam. Ja widziałam właśnie, jak on was wyprzedza. To moje zatrzymałem, a ja Jeszcze na tej coś dwójce 25, no. nie? Całą tą górę. A za nami czuję jakiś smród sprzęgła, nie? Mówi, Marysia, czujesz to? Tak. Mówię, dobra, zatrzymam się, może się coś pali pod tą maską, nie? Wychodzimy nic. Mówi, chyba ktoś za mną, wiesz, jak próbował uprzedzić i tak wysprzęglał i się i spalił sprzęgło. Mówi, że to jest sen taki Marzenie. na wiosce, nie? To jest marzenie ludzi. W Polsce. Co bierzemy ten domek? Piździeczki będzie jak cholera. Z racji tego, że od paru dni pada deszcz, czy wiecie, dobrze spróbuję ustawić to jakoś. Nie wiem, czy tam radę, może... O, dobrze. No. Z racji tego, że od paru dni padał deszcz, to postanowiliśmy sobie wziąć domek. Makaron. Dobra. Tu łączę Lubomira opanowana. Postanowiliśmy sobie wziąć domek na 4 osoby razem z Weroniką i Tomkiem. I ogólnie ja aktualnie robię obiad, a Jakub zamienia odmę na butelkę. W sensie tam, gdzie się zbiera olej. Bo chyba przez to, jak wygląda ta nasza trasa przez te góry, no to tego oleju się po prostu zaczęło tyle zbierać, że to nie nadąża i po prostu cały czas nam wycieka ten olej. Więc Kuba próbuje to tam poratować. Trochę nas to zaczęło niepokoić, no bo w sumie to nie powinno tak być. No ale zobaczymy. Zjedziemy jutro z tych gór, bo jedziemy już w stronę Oslo. Więc zobaczymy, czy po przejechaniu gór dalej się tak dzieje, bo jak dalej się tak dzieje, to niedobrze. Ale to zobaczymy. Na razie robię obiad. A Kuba wsadził butelkę z soku jabłkowego tam, więc będzie po złym monogramie.